Cześć! Jeśli planujesz podróż z Thermomixem, z tego filmu dowiesz się, jak bezpiecznie go przetransportować. Witam Cię na kanale Fanka Thermomixa. Dzisiaj zrobię porównanie dwóch torebek służących do przewożenia Thermomixa. Na końcu będzie ich porównanie, ale zanim to nastąpi, pokażę, jak uruchomić w Thermomixie tryb transportu. Aby przejść do trybu transportu, wybierz w lewym górnym rogu tryb menu. Następnie wybieramy ustawienia i scrollujemy na dół, aby przejść do trybu transportu. Następnie wybieramy zielony guziczek włącz i w tym momencie urządzenie zablokowało uchwytami pokrywę, dzięki czemu nawet jeżeli torba z Thermomixem się nam przewróci w samochodzie, to Thermomix zostaje w całości, nic nam z niego nie wypadnie. I na zakończenie należy wyłączyć urządzenie. W tym celu przytrzymujemy kilka sekund pokrętło. Gotowe! W pierwszej kolejności przetestujemy zieloną torbę. Jest to nasza klasyczna torba, którą możesz zarówno zamówić w naszym sklepie internetowym, ale też często pojawia się w katalogu prezentów, więc możesz otrzymać za polecenie nowego klienta. I to, co jest ważne, po otrzymaniu tej torby nie wyrzucaj wkładki, która znajduje się w środku, bo jest to specjalna, dedykowana wkładka, która amortyzuje wstrząsy i ją umieścimy w głównej komorze torby, aby właśnie Thermomix miał tą amortyzację zapewnioną. Są tutaj widoczne 3 nacięcia i ustawiamy w ten sposób, aby sobie wyznaczyć przód Thermomixa, ponieważ z przodu znajduje się jedna nóżka i z tyłu 2 nóżki i za chwileczkę włożymy ją do środka, ale najpierw pokażę Ci jeszcze, co mamy w tej torbie. W tej torbie, tak jak wspominałam, jest tutaj komora główna, ale po otrzymaniu upewnij się, że również masz specjalną saszetkę. Jest to saszetka na akcesoria, czyli do tej saszetki włożymy kopystkę oraz motylek. Kopystka, motylek. I jeżeli ktoś ma Thermomix TM5, bo też torba jest dedykowana dla modelu TM5, to w środku jest jeszcze taka drobna kieszonka na nośnik z przepisami. Następnie, oprócz komory głównej, tutaj znajduje się również dodatkowa komora, do której schowamy waromę wraz z osłoną przeciw rozpryskiwaniu tłuszczu. Ale zaczniemy od wkładki amortyzacyjnej. Jedna nóżka do przodu. I teraz możemy do środka włożyć Thermomix. Torba jest już przygotowana, mamy w środku wkładkę amortyzacyjną, więc możemy włożyć Thermomix. Pamiętajcie o tym dedykowanym uchwycie, który znajduje się tutaj z tyłu, bo on bardzo ułatwia właśnie podnoszenie i przestawianie. I teraz sobie wkładamy do torby. Jeszcze się upewniam, że nóżki mi tutaj właśnie weszły w te otwory. Po bokach jeszcze jest miejsce, więc można dołożyć książki z przepisami, jeżeli korzystamy, a następnie sobie zamykamy. Mamy tutaj suwak i po zasunięciu będzie druga komora. Teraz otwieram drugą komorę. I tutaj jest miejsce na waromę. Aby waroma się nam dobrze zmieściła do środka, to pokrywę zdejmuję, odwracam do góry dnem, podstawiam pod waromę, a tutaj na górnej części mam osłonę przeciw rozpryskiwaniu tłuszczu. Całość ustawiam po przekątnej w jedną lub w drugą stronę. Zamykam pokrywę. I gotowe. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której ja zapomniałam. Saszetka z akcesoriami, o niej nie zapomnijcie. Ją wkładamy sobie wcześniej do głównej komory z Thermomixem. Natomiast zwróć uwagę, aby ta metalowa część nie dotykała ekranu, żeby po prostu się nie porysował, więc w ten sposób uchwytem od suwaczka do góry. Torba ma specjalne uszy do przenoszenia, one również mają regulowaną długość, więc możemy je wydłużyć, aby sobie wygodnie zawiesić na ramię. Natomiast dla silniejszych osób, mam tutaj na myśli mężczyzn, jest fantastyczny uchwyt z tyłu. Możemy sobie odsunąć kieszonkę i wtedy tutaj, ja zasunęłam,
I wtedy tutaj mamy właśnie uchwyt Thermomixa, czyli możemy bezpośrednio podnieść za ten uchwyt i właśnie w ten sposób przenieść Thermomix na przykład do samochodu. Druga torba jest to torba jubileuszowa, która jest od tego roku z okazji 140-lecia Vorwerk na świecie. Ona ma nieco inną budowę, ale też jest bardzo funkcjonalna. Popatrzcie, to jest przód torby. Na boki rozkładamy sobie i tutaj już jest komora główna, ale tak jak wcześniej do tej komory jest dedykowana wkładka amortyzacyjna. I ona jest ukryta w kieszeni, która jest przeznaczona na waromę. Tutaj ta wkładka wygląda nieco inaczej, ale zasada jest taka, zawsze jedna dziurka ląduje z przodu, czyli na przednią nóżkę Thermomixa, a te dwa wycięcia są na nóżki, które znajdują się w tyle. W pokrywie z drugiej strony jest miejsce na akcesoria, kieszeń na motylek oraz kieszeń na kopystkę. I aby o tych elementach nie zapomnieć przed podróżą, warto je włożyć na samym początku. W kieszeni z tyłu będzie się znajdowała waroma i tutaj również mamy dodatkowe dno waromy, pod spodem jest rzep, więc możemy to łatwo przyczepić do samego dołu. I teraz waromę w takiej postaci, czyli nie musimy odwracać pokrywy, wkładamy do kieszeni. Zasuwamy. Ten suwak jest bardzo wygodny, bo za jednym pociągnięciem mamy zasunięcie z dwóch stron. I czas na umieszczenie Thermomixa. Po upewnieniu się, że nóżki dobrze znalazły swoje miejsce w wycięciach, możemy dołożyć z boku książkę, a następnie zamykamy. Tutaj uchwyty już nie są regulowane, ale tak jak w torbie zielonej również mamy łączenie tych uchwytów, co nam ułatwia podnoszenie. Przejdźmy zatem do porównania obu toreb. Ta jubileuszowa pod spodem ma specjalne nóżki, które dodatkowo są wzmocnieniem dna tej torby oraz dodatkowo amortyzują i oczywiście mniej się będzie brudził spód. Torba zielona ma całkiem gładkie dno. Dodatkowo ta torba po lewej, mojej lewej, ma jeden sposób noszenia. Tutaj nie ma regulacji, tak jak w torbie zielonej, i torbę zieloną można nosić zarówno na krótkim uchwycie, jak sobie wyregulujemy te szelki, na długim, czyli zawiesimy ją na ramię. I trzeci sposób, gdy sobie tutaj odsuniemy kieszonkę, to również mamy możliwość podniesienia już za sam uchwyt, który znajduje się w Thermomixie. Dzięki temu lepiej jest wyważony środek ciężkości i naprawdę jest to wygodne przenoszenie. Obie torby mają wkładkę amortyzacyjną, obie torby mają również oddzielną komorę na waromę. W torbie zielonej ona znajduje się w górnej części, czyli tutaj od samej góry, a w torbie jubileuszowej z tyłu jest specjalna dedykowana kieszeń na waromę z szybkim suwakiem, także możemy błyskawicznie sobie tutaj otworzyć. Jeżeli chodzi o główną komorę, to w zielonej torbie wkładanie Thermomixa jest od góry, a w torbie czarnej od przodu. I nie ukrywam, że dużo szybciej spakować Thermomix do torby jubileuszowej, bez po prostu dużo więcej miejsca na wejściu. Do torby zielonej nieco dłużej, ale słuchajcie, to są tylko sekundy. Co jeszcze, jeżeli chodzi o podobieństwa? Każda z toreb ma dedykowane miejsce na akcesoria i torba jubileuszowa właśnie w tej pokrywie zamykającej ma kieszeń na motylek oraz na
kopystkę, a torba zielona ma specjalną saszetkę, do której możemy również schować kopystkę i motylek. I myślę, że istotne dla osób, które będą transportować Thermomix w samochodzie, torba zielona ma nieco mniejszą powierzchnię, która ma styczność z bagażnikiem czy podłogą w samochodzie, więc de facto zajmuje mniej powierzchni, jest troszkę wyższa, no a torba jubileuszowa z racji tego, że z tyłu ma dodatkową kieszeń na waromę, ona tej powierzchni nam zajmie troszkę więcej, ale jest troszkę niższa. I zwróćcie uwagę teraz na obie torby. Widać właśnie, że jedna jest wyższa, druga niższa, no i że ta czarna jest szersza, a zielona węższa. Także wybór należy do Was. Ja uważam, że obie torby są bardzo funkcjonalne, ale jak widzicie, są różnice, które mogą mieć tutaj wpływ na Waszą decyzję co do wyboru. Jeżeli podobał Ci się filmik, to zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę. A jeżeli masz którąś z tych toreb, to napisz w komentarzu, czy dowiedziałaś bądź dowiedziałeś się czegoś nowego z tego filmu. Z góry dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.